Siemanko. Część z Was zapyta, po co Ci gimbal, skoro masz GoPro z tak dobrą stabilizacją? A i owszem, stabilizacja w GoPro jest bardzo dobra. Choć tutaj szok i niedowierzanie, bo gimbal potrafi nie tylko stabilizować. Co jeszcze? To wszystko Wam wyjaśnię w filmie. Zaczynamy! Dzisiaj przedstawię Wam gimbal od firmy Hochen, jakoś tak, a dokładnie model iSteady Pro 3. Zestaw przychodzi nam w dosyć takim twardym etui. Oprócz samego gimbala mamy jeszcze mini statyw oraz przewody do ładowania samego urządzenia oraz kamer. Gimbal kompatybilny jest z kamerami GoPro, Osmo Action, Insta360 R, no i podobnymi. Sam jest też odporny na zachlapania. Miałem powiedzieć wodoodporny, ale nie. Odporny na zachlapania, czyli lekki deszczyk, jazda na snowboardzie czy na nartach, w śniegu. Nad wodę raczej bym go nie zabierał, bo jak do niej wpadnie, to wiadomo. Urządzenie zapewnia 12 godzin nieprzerwanej pracy bez włączonego Wi-Fi, z włączonym 6 godzin. On przynajmniej tak podaje producent. Ciężko mi to dokładnie sprawdzić, bo będąc na wyjeździe tygodniowym używałem tego gimbala codziennie i bateria w nim nie padła przez cały wyjazd. Nawet jeśli by padła, to ładuje się on do pełna w niespełna 3,5 godziny. Port ładowania to niestety micro USB, ale mamy jeszcze standardowe wyjście USB, które pozwala na ładowanie np. telefonu. Mamy do dyspozycji także wyjście mini USB do ładowania kamery. A wracając do tego, co powiedziałem przed chwilą, tak, dobrze usłyszeliście? Ten gimbal ma nie tylko Bluetooth, ale też ma wbudowane Wi-Fi. Wi-Fi do sterowania kamerami GoPro. Możemy sterować nagrywaniem, trybami GoPro, natomiast pamiętajcie, że włączone Wi-Fi w kamerze to krótszy czas jej pracy. Co do sterowania kamerami innych producentów, z tego co wiem, nie ma takiej możliwości. Jedno przyciśnięcie uruchamia nagrywanie bądź je kończy, tak samo ze zwalaniem zdjęć, natomiast podwójne przełącza tryby. A skoro jesteśmy już przy sterowaniu, to pokażę Wam, co jeszcze mamy do dyspozycji. Od przodu spust, tak zwany, którego przytrzymanie powoduje wprowadzenie gimbala w tryb sport. Podwójne naciśnięcie zeruje nam pozycję gimbala. Od przodu mamy włącznik, którego przytrzymanie włącza bądź wyłącza gimbal. Tak samo naciśnięcie pokazuje nam stan baterii. Przycisk Mode do przełączania trybów. Suwak do rotacji. No i gimbal do sterowania na boki oraz góra-dół. Sterować kamerą możemy też za pomocą telefonu i aplikacji Hochen Gimbal. Telefon z gimbalem łączymy poprzez Bluetooth, a samo Bluetooth włącza się automatycznie wraz z odpaleniem gimbala. W samej aplikacji oprócz sterowania gimbalem mamy również możliwość sprawdzenia stanu naładowania baterii, zmiany trybu gimbala, skalibrowania urządzenia oraz, co najważniejsze, moim zdaniem, możemy uruchomić Motion Labs. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Motion Labs, to już tłumaczę. Jest to nic innego jak timelapse, czyli film poklatkowy z dodatkowym ruchem kamery. W aplikacji wybieramy Motion Labs, ustawiamy pierwszą pozycję kamery, następnie zmieniamy pozycję gimbala za pomocą joysticka, aplikacji lub ręcznie i dodajemy kolejne pozycje, do których ma obracać się gimbal. W sumie może być ich 10. Na koniec wybieramy czas, w jakim gimbal ma zrobić Motion Labs i klikamy Start. Z trybów, jakie ten gimbal oferuje, mamy Pen Follow, Pen and Tilt Follow, All Lock, czyli wszystkie osie zablokowane. Mamy też POV. I tak jak już wcześniej wspominałem, przy naciśnięciu spustu przechodzimy w tryb Sport. Mamy też opcję incepcji. No i tutaj dzięki temu, że kąt obrotu głównej osi wynosi aż 600 stopni, no to ten efekt fajnie wygląda. Jest jednak mały szkopuł, trzeba się trochę nauczyć robić ten efekt incepcji, ponieważ kamera potrafi się przychylać w różnych kierunkach podczas tego obrotu, no i efekt wtedy wygląda mizernie. No i teraz najważniejsze pytanie. Po co mi ten gimbal, skoro mam GoPro z tak dobrą stabilizacją? Muszę się zgodzić. Stabilizacja w tej kamerze jest super i jeśli jest dużo światła, to potrafi ona zdziałać cuda. W 9 jeszcze większe. Natomiast jeśli do kamery na matrycę wpada trochę mniej światła, no to ten obraz potrafi już ta stabilizacja rozmyć. Dodatkowo, jeśli chcemy uzyskać filmowy look, no to musimy nagrywać z zachowaniem zasady 180 stopni i używać filtrów ND, np. takich od Polar Pro. To dodatkowo ogranicza ilość światła na matrycy. I w takich właśnie sytuacjach najlepiej wyłączyć stabilizację w GoPro i używać gimbala. A jak on sobie radzi? No to zobaczcie.
Tak wygląda nagranie, jeśli idę z kamerą na selfie sticku z włączoną stabilizacją od GoPro, więc sami ocencie, jak to wygląda. Tak wygląda nagranie z filtrem ND oraz kamerą zamontowaną na selfie sticku, no i stabilizacja jest GoPro. Tak wygląda nagranie z kamerą zamontowaną w gimbalu, z wyłączoną stabilizacją i założonym filtrem ND. A teraz włączona stabilizacja, kamera w gimbalu z filtrem ND. I tak wygląda właśnie nagranie. Podsumowując, ten gimbal nie jest dla każdego. Zdecydowanie nie potrzebują go osoby, które używają GoPro okazjonalnie na wakacjach, czy czasami do sportu i to w trybie auto, bo stabilizacja w tej kamerze świetnie sobie poradzi. Jeśli natomiast chcesz ze swojej kamerki wyciągnąć troszkę więcej i chcesz zrobić świetne timelapsy, bawisz się zaawansowanymi ustawieniami lub używasz np. filtrów ND, to warto się nad nim zastanowić. Jeśli macie jakieś pytania co do tego sprzętu, to zadawajcie je w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego. Uciekam, bo zaraz będzie lało.